Siemano gang! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak długo może potrwać obecna hossa na rynku kryptowalut i jak mądrze zabezpieczać swoje zyski, szczególnie w ostatniej fazie wzrostów. Bazujemy na analizach Marka Stillera, znanego influencera z kanału Kryptowaluty dla początkujących. Rynek krypto właśnie wszedł w bardzo ważny etap cyklu, który według ekspertów może wkrótce doprowadzić do osiągnięcia szczytu hossy. Marek Stiller w swoim najnowszym nagraniu przewiduje, że Bitcoin może jeszcze rosnąć przez około 150 do 200 dni, czyli przez kilka kolejnych miesięcy. Warto zwrócić uwagę na czynniki cykliczne, czyli naturalne ruchy rynkowe, ale też na decyzje Fed dotyczące stóp procentowych, które mają ogromny wpływ na cały globalny rynek finansowy. Obecna dominacja Bitcoina, która zbliża się do 70%, często zwiastuje nadchodzący altcoin season, czyli okres wzrostów dla altcoinów. Jak sam mówi Marek, mamy kilka miesięcy hossy, potencjalnie 150, 200 dni jeszcze wedle cykliczności samej w sobie na wzrosty Bitcoina. Mamy dominację, która aktualnie jest prawie na szczytach w tym cyklu samego Bitka, więc potencjalnie często przy 70% był ogromny altcoin season. Jednak ostatnia faza hossy to moment, w którym ryzyko dla inwestorów jest największe. To czas, kiedy emocje mogą zniweczyć dotychczasowe zyski, dlatego tak ważne jest odpowiedzialne podejście i stosowanie strategii zabezpieczających. Marek zaleca też dywersyfikację portfela, trzymać środki w stablecoinach, bitcoinie i altcoinach. Jak podkreśla, ostatnia faza hossy naprawdę nie wybacza błędów. Jeżeli zrealizowałeś zyski, to powinieneś trzymać większość swojego kapitału w stablecoinach lub w bitcoinie. Co do zysków, Marek wskazuje, że dobrze zrealizowane mogą dać nawet 60 do 70% zwrotu. Sam podaje przykład swoich pozycji LON na bitcoinie, które przyniosły mu 11% na spocie, co uważa za bardzo dobry wynik. W ostatniej fazie hossy trzeba być jednak bardzo ostrożnym, bo to prawdziwe pole minowe, gdzie jeden błąd może zniweczyć miesiące pracy i strategii. Dlatego inwestowanie w altcoiny powinno odbywać się tylko z częścią kapitału, a cały czas warto obserwować wskaźniki sentymentu rynkowego i nastroje inwestorów. Marek rekomenduje budowanie portfela opartego głównie na bitcoinie jako solidnym fundamencie, a także trzymanie części środków w stablecoinach i aktywach spoza rynku kryptowalut, co pomaga zmniejszyć ryzyko dużej zmienności. Co ważne, Stiller odradza inwestowanie w memcoiny promowane przez celebrytów, które często są bardzo ryzykowne i mogą prowadzić do strat. Zamiast tego warto zwrócić uwagę na rosnącą adopcję bitcoina przez instytucje takie jak ETF, MicroStrategy czy fundusze emerytalne. Te podmioty traktują BTC jako zabezpieczenie przed inflacją i potencjalne źródło długoterminowego wzrostu. Podsumowując, hossa na krypto może potrwać jeszcze kilka miesięcy, nawet do końca 2025 roku. Ostatnia faza wzrostów to moment najwyższego ryzyka, który wymaga chłodnej głowy i strategii zabezpieczających zyski. Warto realizować zyski stopniowo i dywersyfikować portfel, stawiając na bitcoina jako fundament i stablecoiny oraz aktywa spoza rynku, by ograniczyć ryzyko. Unikajcie ryzykownych coinów i zwracajcie uwagę na sygnały płynące z rynku instytucjonalnego. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj łapę do góry i walnij w dzwona. Wtedy masz najnowsze wiadomości z naszego kanału. Pamiętaj, nie możesz przegapić kolejnych analiz i porad dotyczących kryptowalut. Lecimy z następnym tematem. Teraz porozmawiamy o bardzo ciekawych ruchach na rynku kryptowalut, które właśnie zaczęły robić kryptowieloryby, czyli największe ryby na rynku. W drugim tygodniu maja widzimy, że te potężne portfele zaczęły intensywnie kupować kilka kluczowych altcoinów, co może zapowiadać kolejną falę wzrostów. Rynek zyskał na dynamice tuż po decyzji Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, która zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ta gołębia postawa dała impuls do odbicia, szczególnie w segmencie altcoinów. Dodatkowo Ethereum niedawno przeszło ważną aktualizację o nazwie Pectra, która została bardzo dobrze przyjęta przez inwestorów i społeczność. To wszystko razem sprawiło, że kryptowieloryby zaczęły zwiększać swoje pozycje w wybranych projektach. Ethereum, największy altcoin pod względem kapitalizacji, odzyskało poziom $2000, co jest ważnym wsparciem zarówno psychologicznym, jak i technicznym. Według danych z platformy Into the Block, przepływ NITO u dużych posiadaczy Ethereum, czyli tych, którzy kontrolują ponad 0,1% całkowitej podaży, wzrósł aż o 374% w ciągu ostatniego tygodnia. To oznacza, że wieloryby intensywnie akumulują ETH, kupując więcej niż sprzedają. Taki wzrost akumulacji to bardzo byczy sygnał,
który często zapowiada dalsze wzrosty cen. Dla inwestorów detalicznych może to być zachęta, by podążać za tymi ruchami i zwiększać swoje pozycje w Ethereum. Kolejnym altem, który przyciągnął uwagę wielorybów, jest ApeCoin, znany jako APE. W ostatnich dniach jego cena wzrosła o 13% i obecnie oscyluje wokół 61 centów. Adresy wielorybów posiadających od 10 do 100 tysięcy tokenów ApeCoin nabyły w tym czasie aż 640 tysięcy nowych tokenów. Obecnie ta grupa inwestorów kontroluje ponad 30 940 tysięcy APE, co jest najwyższym poziomem od listopada 2022 roku. Ten wzrost posiadanych tokenów pokazuje odnowione zaufanie i rosnące zainteresowanie tym projektem, co może zwiastować kolejną falę wzrostów. Na koniec warto wspomnieć o Polygonie, wcześniej znanym jako Matic, który również znalazł się na radarze wielorybów. Według danych Sentiment, portfele posiadające od 1 miliona do 10 milionów tokenów Polygon kupiły w ciągu ostatniego tygodnia ponad 3 240 tysięcy tokenów. Obecnie ta grupa kontroluje ponad 308 milionów tokenów Polski. Polygon to projekt znany z rozwiązań skalowalności dla Ethereum, co czyni go bardzo atrakcyjnym w dłuższym terminie, zwłaszcza jeśli rynek będzie się rozwijał. Akumulacja wielorybów może wskazywać, że spodziewają się oni dalszych wzrostów i chcą zabezpieczyć swoje pozycje już teraz. Podsumowując, decyzja Fedu o utrzymaniu stóp procentowych oraz ważne aktualizacje technologiczne wpłynęły na wzrost zaufania do rynku kryptowalut. Wieloryby zaczęły intensywnie kupować kluczowe altcoiny, takie jak Ethereum, ApeCoin oraz Polygon. Dane on-chain jasno pokazują wyraźną akumulację, co jest bardzo byczym sygnałem i może zwiastować kolejne wzrosty cen. Inwestorzy detaliczni powinni uważnie obserwować te ruchy, bo często działania wielorybów wyprzedzają większe zmiany rynkowe. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na rynku kryptowalut i dowiedzieć się, które projekty warto obserwować, koniecznie wstąp do gangu i zostaw łapę w górę. Napisz też w komentarzu, co myślisz o tych ruchach wielorybów i na które alty ty stawiasz w tym roku. Na koniec w materiale przyjrzymy się najnowszym analizom znanego analityka Plan B, który podkreśla siłę aktualnego trendu wzrostowego na Bitcoinie. Omówimy jego spojrzenie na 200-tygodniową średnią kroczącą, V-kształtną odbudowę oraz prognozy cenowe na najbliższe lata. Zapraszam! Plan B zwraca uwagę na imponujący wzrost Bitcoina w ostatnich tygodniach. Z poziomu około $82 tysięcy pod koniec marca 2025 roku cena wzrosła do $94 tysięcy w kwietniu, a obecnie osiąga już $104 tysiące. Bitcoin miał V-kształtną odbudowę w końcu. Bitcoin skoczył z $82 tysięcy pod koniec marca do $94 tysięcy pod koniec kwietnia. A teraz, gdy mówimy, jest na poziomie $104 tysięcy. Więc ta fal-kształtna odbudowa to znak rynku byka. To dynamiczne odbicie jest według niego potwierdzeniem, że rynek Bitcoina wszedł w silny trend wzrostowy, a obecna faza rynku byka dopiero się rozwija. Plan B podkreśla, że Bitcoin jest nadal daleko od swojego długoterminowego celu cenowego, który według modelu Stock-to-Flow wynosi około $500 tysięcy. Rynek ma przed sobą jeszcze 3 lata, by osiągnąć ten poziom. Aktualne fundamenty są mocne. Rynek nie wykazuje oznak dystrybucji ani presji sprzedażowej. Wskaźnik RSI utrzymuje się od ponad roku blisko wartości 65, co według Plan B będzie się utrzymywać przez co najmniej kolejny rok, a nawet może wzrosnąć powyżej 80 przez minimum 4 miesiące. Plan B zwraca uwagę na podobieństwa do poprzednich cykli wzrostowych Bitcoina w latach 2013, 2017 i 2021. W każdym z tych okresów po wybiciu RSI powyżej 80 następował silny rajd cenowy. Warto też zauważyć, że obecna cena Bitcoina, $104 tysiące, przewyższa wszystkie główne poziomy realizacji cenowej. 5-miesięczna cena zrealizowana wynosi $92 tysiące, a dwuletnia $77 tysięcy. Bitcoin pozostaje również powyżej średniej ogólnej na poziomie $45 tysięcy. Plan B zauważa, że ta sytuacja świadczy o braku presji sprzedażowej i wskazuje na narastającą fazę FOMO, która może napędzać kolejne wzrosty. Kluczowym elementem analizy Plan B jest 200-tygodniowa średnia krocząca, która obecnie wynosi około $47 tysięcy. Historycznie, podczas rynków niedźwiedzia, Bitcoin odbijał się od tej średniej, co wyznaczało dno Bessy, na przykład w latach 2015 i 2018. Jeśli spojrzymy od najniższego do najwyższego poziomu, widzimy tę średnią kroczącą znowu,
200-tygodniową średnią kroczącą na poziomie 47 tysięcy dolarów. Można to uznać za dno w rynkach niedźwiedzia. Plan B uważa, że obecna wartość tej średniej może wyznaczyć przyszłe dno Bitcoina w kolejnej bestii. Dodatkowo, dwuletnia cena zrealizowana, wynosząca 77 tysięcy dolarów, działa jako silne wsparcie w rynku byka. Plan B jest optymistą co do przyszłości Bitcoina i wskazuje, że nadchodzące miesiące mogą przynieść rekordowe poziomy cenowe. Cel 400 tysięcy dolarów wydaje się realistyczny, szczególnie przy zachowaniu obecnego tempa. To zbliżyłoby Bitcoina do długoterminowego celu 500 tysięcy dolarów z modelu Stock to Flow. Jednocześnie analityk przypomina, że jego analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i zachęca do samodzielnych badań i rozwagi. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych analiz. Daj znać w komentarzach, co myślisz o prognozach Plan B i jak widzisz przyszłość Bitcoina. Do zobaczenia!